Jesteśmy, moi drodzy, na lodowcu Pitztal, zwanym Dachem Tyrolu. A więc partnerem tego programu jest Tirol Werbung, czyli tyrolska organizacja turystyczna, oraz Zen, dzięki którego karcie możecie za wakacje tutaj zapłacić. Moi drodzy, program na takiej wysokości to ostatni raz zaczynałem chyba w Andach. Jesteśmy bowiem na 3440 metrach. Jesteśmy w Tyrolu, jesteśmy w samym sercu lodowca Pitztal, zwanego Dachem Tyrolu. I tutaj niemal o wyciągnięcie ręki mamy Wildspitze, czyli najwyższy szczyt w austriackim Tyrolu i drugą najwyższą po Grossglocknerze górę w Austrii. 3774 metry. Jak powiedziałem, jest to najwyższy szczyt w austriackim Tyrolu, ale stąd można też dojrzeć najwyższy szczyt w Tyrolu w ogóle. On dzisiaj leży we Włoszech, bo to jest południowy Tyrol, mianowicie Ortler, 3905 metrów. Bliżej nas mamy taką górę, gdzie widać czarne skały, taki całkowity szpicyk, jakby płet Ferekina, a za tym właśnie mamy Ortlera. No i co tutaj mamy? No mamy po prostu prawie całe Alpy. Nie będę wam po kolei wszystkich szczytów pokazywał. Tam pogoda jest śliczna, więc przejdźmy w tamtą stronę, Stubaier Alpen mianowicie, tam Zillertaler Alpen, czyli Alpy Zillertalskie, no i w końcu wysokie Taury. Na razie optymistycznie pogodowo, no bo słońce za takim lekkim mleczkiem, ale tam już błękit. Tam w wysokich Taurach mają po prostu Kaiserwetter. No ale i my tutaj przecież nie narzekamy, jest trochę poniżej zera. Na razie strój tylko częściowo narciarski, bo już stąd można na nartach zjeżdżać. Ale żeby zacząć zjeżdżać, trzeba się trochę nafutrować. Skoro już tu jesteśmy, to trzeba również przyjrzeć się lodowcowi jako takiemu, to znaczy temu, co rozumiemy pod pojęciem lodowca, bo przecież nie chodzi o samą górę czy też góry, chodzi o wieczny lód. On jest właśnie tutaj. Trzeba się temu przyglądać, bo lodowce niestety się kurczą. Wieczna zmarzlina. A nawiasem mówiąc, zmarzlina to również po czesku lody. Ciut poniżej platformy mamy kawiarnię i bar o nazwie 3440, nawiązująca nazwa do wysokości. Jest to miejsce niebagatelne w tym sensie, że jest to najwyżej położone miejsce do jedzenia i do picia w całej Austrii. No jeszcze jest rano, więc te bemary są puste. Tutaj podają no, oczywiście miejscowe rzeczy. Szpek-knedl, knedel serowy, zupę z knedlem. Teraz na razie kanapki, bardzo ładne sztrudle. Tak, czuję, że sztrudl będzie moim rannym przeznaczeniem. Siedząc tutaj czuję się naprawdę jak na innej planecie. To jest po prostu planeta góry. Zanim opowiem wam, co tutaj mam, to jeszcze spójrzmy na ten wieczny lód. Lodowce się kurczą, lodowce topnieją, lodowce się cofają. Tutaj, kiedy jesteśmy na nartach, kiedy wszędzie jest śnieg, nie widzimy tego, ale
Możecie samochodem nawet w sezonie letnim pojechać na lodowiec Pasterze, niedaleko Großglocknera. Tam jest takie miejsce, które się nazywa Franz Josef Hohe. Tam można zostawić auto latem, przejść kawałek i zobaczyć kilometry stopniałego lodowca. W każdym razie tutaj w Tyrolu mamy narciarskich lodowców 5. Zeldem jest dosłownie kawałek stąd. Tam już byłem. Tutaj nie. Pamiętajcie, że na nartach da się dostać do Zelden, do tamtych terenów narciarskich, bo można zjechać na nartach w dół, ale potem nie można się w drugą stronę przemieścić. Zatem jak zostawicie auto tutaj przy Pitztalu, to jesteście, sami wiecie, komunikacyjnie gdzie. Topfenstrudel i ciepły sos waniliowy, cały czas ciepły, bo mamy tutaj piękną szklaną ścianę, która nas chroni od podmuchu wiatrów. To jest po prostu taka dawka kalorii, że no, chciałbym powiedzieć tomba la bomba, ale on jednak tutaj rzadko jeździł. On był tam. Tutaj po tym będę sobą. Ale dobra. Jak już mówiłem, można wyjechać z nartami na sam szczyt i z tego szczytu zjechać. Tutaj mamy dwie bardzo piękne trasy. Jedną czerwoną, drugą czarną. Ale można też zrobić to, co zrobiliśmy my, czyli urządzić sobie narciarską bazę tam, na stacji pośredniej i tutaj na samą górę wyjeżdżać tylko w jednym celu. No po to, żeby się czegoś napić na wysokości 3440 metrów. To naprawdę jest rzecz nie w kij dmuchał, ale następnym razem, tak, następnym razem jadę z nartami na samą górę. Tu zaszła zmiana, niewielka. Czapka zastąpiona kaskiem, buty, w Krakowie by powiedzieli ubrane. Poprawnie się mówi włożone. Mówię o butach narciarskich, rzecz jasna. Jak oceniam, po tym ile zdjęć sobie przed chwilą musiałem zrobić, z 80% narciarzy tutaj to Polacy. No ale czy można się temu dziwić? No nie można. Przecież Austria to najbliższy nas porządny narciarski kraj, a Tyrol to alpejskich nart crème de la crème. Naprzód. Już chciałem powiedzieć, że to moje pierwsze narty w tym roku, ale to nie byłoby precyzyjne. To moje pierwsze narty w tym sezonie narciarskim. Listopad. Oczywiście tutaj trochę dośnieżają, ale generalnie jest tu dominantą śnieg naturalny. Pamiętacie, na jakiej wysokości jesteśmy? No dobra, pierwszy raz to trochę rekreacji. Nie będziemy na razie straszliwie szaleć. Jakże przyjemny stoczek na początek. Można ostro dawać. Mówiłem, że da się stąd zjechać do Zelden. No w zasadzie żartowałem. Znaczy da się, jeśli ktoś jest zaciekłym skiturowcem i alpinistą. Od mniej więcej 20 lat trwa dyskusja, czy połączyć te oba ośrodki. No i na razie zwycięża koncepcja, by tego nie robić. No powstałby gigant i zwolennicy ochrony przyrody na razie nie pozwalają tego uczynić. No ale można w związku z tym jeździć i tu, i tam. Słuchajcie, na razie nie ma nikogo na stoku. Przynajmniej w tym jego miejscu. Raz odciążasz jedną, raz drugą. O, słyszycie, po jakiemu mówią? Tak jest, prawie sami nasi.
Jeździłem kiedyś w maju na Hintertuxie, lodowiec, pieszczotliwie zwany tuksem, i tam śnieg był rozmokły. Tutaj w słońcu temperatura oczywiście jest dodatnia, ale śnieg jest boski. To nie jest śnieżna zupa. Jest po prostu cudownie. Nie wszystkie jeszcze wyciągi są otwarte, ale jak powiedziałem, główną bazą tutaj jest naturalny śnieg. No, niektóre miejsca, rzecz jasna, są dośnieżane, ale jeszcze raz muszę to podkreślić. Jest początek listopada, a tutaj po prostu zima pełną gębą. Nie pamiętam, żebym w listopadzie w tak perfekcyjnych warunkach kiedykolwiek w życiu mym na nartach śmigał. Ekstatyczna czapa piany na Wajcenie, no niemal jak czapa śniegu na Wildszpice po niezwykle obfitym opadzie. Jesteśmy w Tyrolu, a Tyrol to kraina knedli. Mam dwa. Ten jest mianowicie szpinakowy, bułczany i o, widzicie wyraźnie kawałki bułki tutaj i gotowany. Ten jest serowy i jak mniemam, był on chyba też podsmażony, zaraz to sprawdzę, ale na pewno sądząc po tej tutaj brązowej skórce. Tak, miejscowy ser w środku, jeszcze nie będę zdradzał jaki, bo mam również pomysł na podobnego knedla. Do tego plasterki sera, to jest oczywiście miejscowy Bergkäse, tak, no i kiszona kapusta. Jeszcze jak ten knedel smakuje. Ja wiem, że niektórzy w kraju naszym knedli nie lubią. Być może chodzi o moje przyzwyczajenie z dzieciństwa. Mówi się teraz dużo o niemarnowaniu jedzenia, ale tak właśnie robiła moja babunia i moja mama, że jak zostawała pszenna bułka, weka po naszemu, to się ją kroiło w kosteczkę i zostawiało w jakiejś lnianej torebce, w poszewce od jaśka na przykład. I kiedy się tego uzbierało, to się robiło na bazie tego podobne knedle. Więc ja jestem knedlowy chłopak. Wajcenów nie jestem w stanie wypić więcej niż 2, ale to się dobrze składa, bo na razie jest 1. Słuchajcie, jedzenie na nartach smakuje wybornie. W ogóle na nartach świat zdaje się piękniejszy. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale z jazdą na nartach jest trochę jak z nauką języka. Jak człowiek liźnie, to mu się wydaje, że już wspaniale mówi, a potem im głębiej w las, tym więcej drzew. Na nartach najwspanialej się jeździ pierwszy dzień. Trzeciego zaczyna się kryzys i trzeba tak z tydzień wytrzymać, by znowu jeździło się wspaniale i płynnie, przynajmniej mnie. No ale skoro to jest pierwszy dzień i nogi jeszcze niczego nie odczuwają, to ajde, jest cudnie. Gospodarze reklamują się hasłem jednako brzmiącym w wielu językach, bo na wiele języków przetłumaczonym. To mianowicie Tyrol, nieziemska jazda na nartach. No i trudno się z tym w rzeczy samej nie zgodzić. Tam właśnie jest ta platforma widokowa, na której zaczynaliśmy, i najwyższa stacja kolejki, a to oznacza, że jesteśmy no, na 300, tak myślę. Spytacie się być może, czemu mam takie małe narty? Odpowiedź jest prosta, bo ja tu przyjechałem na krótko tym razem.
Na następny wyjazd zabiorę dłuższy. Trzeba uważać, bo miejscami są dość spore płaszczyzny lodu. Tutaj przed chwilą o mało na mnie nie wpadł facet. Wjechał na to, nie miał najwyraźniej porządnych krawędzi, no i o mało nie wpadł na mnie, ale ja mam krawędzie naostrzone porządnie. Jedziemy. Jedziemy. Tutaj to już w zasadzie na krechę. Grisi z Austirol. Tak, tutaj mają dużo szne. Nie tylko latem, ale również zimą po Pitstalu można również chodzić. Kolejki nie są przecież wyłącznie dla narciarzy. No już potem te kanapy narciarskie pewnie tak, ale tutaj można normalnie dostać się z buta. A chodzić można, zwłaszcza jeśli ma się takie sprytne kijki jak moje. To są kijki narciarskie, ale są one niezwykle wszechstronne. Rączkę się odkręca i teraz do tej rączki, do pustej przestrzeni w środku można czegoś nalać. No może to być oczywiście koktajl malinowy, ale może to być również destylacik. W tym wypadku, o ile sobie dobrze przypominam, tak, morelowy. Pamiętajcie tylko, by z tym nie przesadzać. Zwłaszcza jak się jeździ na nartach, to proponuję wypić tylko zawartość jednego kijka, no żeby w kogoś nie wjechać, to na nartach może być dość spora nieprzyjemnościunia. Gorąco, pięknie, wspaniale. Rzecz, która jest moją kulinarną Biblią tutaj, mianowicie austriackie gospodynie gotują knedle. Najlepsze przepisy z całego Österreichu, z całej Austrii. No i jest oczywiście rozdział poświęcony Tyrolowi i ten knedel, który mnie na ów trop naprowadził, jedzony w knajpie. Mianowicie knedel na bazie tego. Graukäse, jak widzicie lokalna rzecz, Tirol Milch. Graukäse to jest rzecz straszliwie śmierdząca. To jest zapach skarpet, takich po paru dniach wspinaczki. Rzecz robiona z serwatki, a więc ser, który jest w zasadzie niemal bez tłuszczu. Taką ma konsystencję. Jezu, jak on daje niezwykle. I to smakowo będzie dominanta owego knedla. Ale najpierw muszę zająć się w większości knedli bazą, czyli czymś, co tutaj jest w każdym sklepie, czyli knedlbrot, czyli po prostu chleb na knedle, już wysuszony, już pokrojony w kostkę. W przepisie było, żeby użyć 250 gramów knedlbrot, to ma pół kilo, więc połowa paki i do tego mleko. To musi sobie chwilę postać i się namoczyć. Przepis do 250 gramów pieczywa każe użyć jedynie 125 ml mleka. Tu jest więcej. Wydaje mi się to szokująco mało, no ale będę zgodnie z przepisem postępował. Dobra, tyle. Niech to się teraz namoczy. I kolejna rzecz. Trzeba rozgrzać masło i na tym maśle zeszklić cebulę. Oczywiście nie cała kostka, ale sporo masła. Masło tutaj będzie odgrywało dużą rolę. Jesteśmy w
górach produkty mleczne są tutaj niezbędne. Cebula się dusi, trzeba uważać, by się nie przyrumieniła. Ma być tylko zeszklona. Myślę, że mamy chwilę. Tutaj myślałem, że będzie się gorzej gotować. No jesteśmy powyżej 3000 metrów. Pamiętam w Quito, które leży chyba na 2900, gotowało się dużo dłużej, ale tutaj jakoś działa. No może to jest górski kartusz. To się szkli. Teraz ser kroimy w kostkę. Ten przepis bardzo mnie interesuje. Robiłem już knedle z tymże serem, ale tam zawsze była mąka i było więcej mleka. Natomiast tutaj w tym przepisie od doświadczonej, jak myślę, pani Bauerki nie ma w ogóle mąki. No zobaczymy, jak to się sklei. Myślę, że jajka będą spoiwem, no i ta dość spora ilość masła. No i ser jeszcze. Jezu, jak to śmierdzi. Podrzućcie komuś, jak nie będzie wiedział, w aucie albo twarożek ołomuniecki, albo bergkäse. To będzie doskonały, koszarowy dowcip. Nie ma dzisiaj wiatru prawie w ogóle i zapach tego gdzieś tam aż pod Wildspitze pewnie się niesie. Mam nadzieję, że tego nie lubią kozice ani żadne inne tutejsze zwierzęta. A może właśnie lubią? Nie, to dobrze. Gdyby lubiły, to by przyszły. Ale jakby przyszły, mogłyby nam to wszystko zjeść, co tu mamy. A niech im będzie na zdrowie, niech przyjdą. Pewnie się nie zanosi. Dobra, to przelewamy. Masa knedlowa jeszcze tym nasiąknie. I od razu postawię wodę na knedle. Ona się będzie chwilę gotowała. To można odstawić, nie na zimny śnieg. Pamiętajcie, największym błędem, jaki robimy w domach, kiedy gorącą patelnię zaraz po użyciu od razu pod zimną wodę wstawiamy. Wtedy ona się wypacza, ona się psuje, więc niech sobie tak wystygnie. Zakasuję rękawy, przepraszam, bije się po mikrofonie prawdopodobnie, bo wiecie, Marian mi tutaj tak mikrofon wstawił, że go w ogóle nie widać. No, o to przecież chodzi. Gdyż on jest zaprawiony w górskich wędrówkach i w niewidocznym wstawianiu mikrofonów. Teraz do środka graukäse. To jeszcze nie wszystko. Teraz trzeba to doprawić solą, która już występowała wcześniej w tyrolskim odcinku, mianowicie sól z tutejszymi alpejskimi ziołami. To doda całości smaczku. Tę wodę za chwilę posolę. Podobno wodę trzeba solić po zagotowaniu, a nie przed zagotowaniem. Jak się posoli wodę na samym początku, fizycy tak twierdzą, że się wolniej gotuje. Jak fizycy tak twierdzą, to ja im wierzę, ponieważ z fizyki byłem dość niedobry. No i teraz w zasadzie zaraz można w to wstawić łapę, ale najpierw trzeba tam wbić 3 jaja. 3 jaja do środka i zaraz zobaczymy, czy pani gospodyni tyrolska się nie myliła. Mało mleka, 0 mąki. Mąkę tam w odwodzie naczelnego dowództwa jakby co mamy. Najpierw łyżka, a potem swoją ohydną łapę w to wsadzę i będziemy próbowali to zlepić. Chwilę popracowałem i masa zdaje się być wystarczająco kleista. Zaraz to sprawdzimy. Mam miseczkę z wodą. Dobra, trochę sobie dłoń oczyszczę. Miseczka z wodą. No i co? Czy to się lepi? To się lepi. Czy może nie być mąki? No chyba się uda. Woda się, zdaje się, gotuje. Knedelek cudowny. Naści. No i sprawdzajmy, czy się rozpada. Nie, pływa. Słuchajcie, pani gospodyni miała rację. No ale czy tyrolskie gospodynie mogą się mylić w materii robienia knedli?
raczej 9. Myślę, że jeszcze 5 minut maksimum, pamiętajcie, w tym nie ma mąki, no więc to się gotuje krócej niż takie mączane knedle. Z tej strony widzimy też ośrodek. On jest samowystarczalny, jeśli chodzi o energię. Fotowoltaika, jest tam też źródło wody, jezioro sztuczne chyba do naśnieżania. No, wszystko jest co trzeba. Wszystko jest co trzeba, a za chwilę ten komplet będzie już absolutny, bo dojdą do tego knedle. Zdejmuję garnek, tak, w tym miejscu jest gorący, one dojdą sobie same i teraz na to miejsce patelnia. Podam je z masłem palonym, czyli masłem noisette, choć miejscowi podają je również w sosach. No, ta pani gospodyni proponuje bardzo prosty sos zrobiony na bazie porów. Trzeba na maśle zeszklić posiekanego pora, trzeba do tego dosypać trochę mąki, wlać trochę białego wina, rozmieszać, potem wlać nieco mleka, to się zacznie gotować i na końcu kwaśna śmietana. A w moim wypadku duża ilość palonego masła, no i coś jeszcze, ale o tym za chwilę. Żelaznym zawołaniem naszego programu jest: chłopaki, robimy, bo mi się masło spali. No i przed chwilą też tak powiedziałem, ono co prawda troszeczkę ma się zrumienić, no ale nie spalić. Jeszcze zrumienione nie jest, ale muszę kilka czynności wcześniej wykonać. Mianowicie wyłowić knedle. Nie rozpadły się, no to jest po prostu niemal czysta dietetyka. Bez mąki są kształtne i przepiękne. Woda biała, no bo w środku było mleko. Myślę, że 3 będą na elegancką porcję wystarczające. O, puchate. Tak, przez to, że nie ma mąki. Zawsze z knedlami jest ten problem. Jak jest za mało spoiwa, to się rozpadają. Jak spoiwa jest za dużo, to robią się za twarde. A gorsze od twardych knedli co jest? No tylko brak knedli. Dobra, to jeszcze sekundka. Póki knedle gorące, mamy tutaj starty górski ser. Bergkäse mianowicie. I wydaje mi się, że wszystko będzie w punkcik. On za chwilę wykąpie się w tej temperaturze. No jeszcze sekunda. No dobra, masło będzie półpalone. Cudowne, spienione. Nie ma jeszcze tych ciemnych refleksów, no ale bym zbyt długo Was swoją osobą tutaj obciążał. Tak, prawie gotowe, prawie, ponieważ jeszcze sznitlauch. Moi drodzy, do tego łyżka albo widelec. Ja wolę łyżkę, gdyż jest to maślana porcja. Jest to po prostu tak samo tyrolskie, jak ten pejzaż, jak te szczyty dookoła. Zobaczcie, jaka pianka, jakie cudo, jak się ciągnie, jakie maślane. Boskie. Gotowaliśmy niedaleko Weisse Kapelle, czyli pięknej, granitowej, białej kaplicy. Proszę nie mylić z Rote Kapelle. Rote Kapelle to była antyhitlerowska organizacja w III Rzeszy. Weisse i Rote to jednak wielka różnica. No i musieliśmy się tu dostać na piechotę, bez tragarzy, z klamotami. A teraz musimy iść tam. Idziemy, ajde, byleby moich kijków nie zapomnieć. No idziemy. Szerpowie nie przyjdą. Między stacją dolną a stacją pośrednią
kursuje kolejka nieco inna niż większość. Mianowicie kolejka szynowo-linowa. Pokonuje no mniej więcej w 8-9 minut prawie 1000 metrów przewyższenia. Zasuwa po prostu jak metr. Zawsze przyjemnie jest rzecz, o której się opowiada, umiejscowić. No więc ośrodek narciarski jest tam na dole parking i za tymi drzewami pierwsza kolejka. Jedzie się tam w górę, a tutaj koniec doliny Pitztal. Znak, prywatna droga, tu już nie ma asfaltu. Gdyby chcieć nią pójść, no nie wiem, czy tam dalej też można iść, to człowiek by mógł przedrzeć się do Włoch. One są w linii prostej jakieś 30 km stąd. Tam Südtirol, Alto Adige. Zelden jest trochę w tamtą stronę. Natomiast tuż przed nami dowód na to, że te doliny to nie jest coś, co tylko żyje z turystów. Tutaj toczy się również normalne, rolnicze życie. No zobaczcie, to jest miejscowa, tyrolska rasa bydła, hodowana zarówno po tej, jak i po tamtej stronie granicy. Zarówno w Tyrolu, jak i w Südtirolu. Od razu widać, w jakim klimacie te zwierzęta żyją. No futro zaiste dość masywne. Umiejscawiania ciąg dalszy. Pitztal, czyli dolina rzeki Pice. Oto właśnie ta rzeka. Dolina liczy sobie około 40 km i leży na południe od doliny rzeki Inn. To z kolei ta dolina od miasta Innsbruck, znacznie szersza i niżej położona. Alpy Odstalskie to jest właśnie ten masyw dookoła. Wildspitze widzieliście już ze znacznie bliższej odległości. No i to by było na tyle. Czuwaj, auf Wiedersehen. Kiedy wynajmuje się tutaj pokój w hotelu albo też pensjonacie, to najczęściej dostajemy ofertę tak zwanego Halbpension, czyli spania ze śniadaniem i ciepłą kolacją. No ale są też, rzecz jasna, studia, są też pokoje bez wiktu. I dla takich ludzi działają normalne restauracje. One pełnią jeszcze jedną ważną funkcję, mianowicie barów après-ski, czyli zaraz po nartach. Akurat ten lokal nie jest usytuowany przed sezonem działającym jedynym miejscu narciarskim tutaj, czyli przy lodowcu, ale w szczycie sezonu tutaj kłębiłyby się tłumy z kuflami i innymi naczyniami. Nazwa lokalu oznacza kocioł czarownic i rzeczywiście mam tutaj 2 kotły i w jednym bulgocze niezwykle. Do Szwajcarii stąd jest naprawdę niedaleko. Jest mnóstwo dobrego górskiego sera, Bergkäse, Almkäse. Jest w końcu kirsch, czyli destylat wiśniowy, więc jest wszystko, żeby zrobić serowe fondue. Właśnie od Tyrolu poprzez Szwajcarię aż do Sabaudi takowe fondue się robi. Tradycyjnie, bo oczywiście okazjonalnie pewnie i w Brazylii czasami sobie robią. Drugie w wersji dietetycznej, mięsne, ale w wersji dietetycznej, ponieważ można kawałki mięsa wkładać albo do wrzącego oleju, albo do gorącego bulionu. I ja właśnie na bulion się decyduję. Niech sobie to tutaj chwilę postoi. Wziąłem wołowinę, ona najkrócej w tym może być. Mnóstwo dodatków, to jest dla naszej czwórki. Są smażone ziemniaki, są sosy, jest sałata, jest oliwa, jest ocet balsamiczny, no i przede wszystkim są kawałki chleba, ciemnego chleba, które trzeba w tym zanurzyć. I teraz taką niezwykle kaloryczną masę z tego czerpać.
tam jest trochę kirsza, tam jest białe wino, no i białe wino musi być również tutaj, gdyż inaczej tego się spożyć nie da. Spróbujmy. Co jest podstawą udanego serowego fondue? Oczywiście możemy sobie kupić przybory, wszystko, ale jeśli nie będziemy mieli dobrego sera, to się za Chiny ludowe nie uda. A to wołowina. Na razie bez niczego. Sama. Sprawdźmy jakość mięsa. Jest dobrze. I takie właśnie chwile po nartach, również przed sezonem, kocham najbardziej.